Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu, który jednoznacznie wybraliście w mojej ankiecie na społeczności. A konkretnie zestaw pod numerem katalogowym 75352 Sala Tronowa Imperatora. Na pudełku mamy zaprezentowaną naszą dioramkę, jest ona na czarnym tle, ponieważ tak to jest zazwyczaj z tymi zestawami 18+. Jest oczywiście tutaj nazwa tego zestawu, logo LEGO, logo Star Wars, klasyfikacja wiekowa, numer katalogowy oraz liczba elementów. Po drugiej stronie pudełka mamy również naszą dioramkę, tylko tutaj jest już inna scena. Luke leży na podłodze po ostrej imprezie u ojca i jego szefa. Poza tym mamy też zaprezentowaną scenę, którą możemy odwzorować z tą dioramką. Mamy też zaprezentowane jej rzeczywiste wymiary. Od boku pudełka mamy takie całkiem fajne ujęcie na Palpatina oraz napis Diorama Collection. Jest to tak naprawdę już moja trzecia diorama w kolekcji, ponieważ posiadam to ze zgniatarki śmieci oraz chatkę jody, a pierwszy raz zwróciłem uwagę na ten napis. W pudełku dostajemy 5 woreczków. Poza tym jeszcze takie oto dwa śmieszne klocki. Jeden dłuższy, a drugi krótszy. Na szczęście naklejek tu nie ma. A tak się prezentuje instrukcja. Klasycznie mamy render zestawu, chociaż teraz jest on już bardziej zbliżony do tego, co jest na pudełku, ale tutaj jest nie na czarnym, a na białym tle. Wow, ale zmiana. Poza tym klasycznie w prawym dolnym rogu macie kod do zeskanowania. Kto pierwszy, ten lepszy, zawsze możecie zgarnąć kilka punktów. W środku dostajemy kilka fajnych kadrów z filmu. Niestety na tylnej okładce rozczarowanie, ponieważ w zestawach 18+, niestety nie dostajemy robocika Robercika. Luke Skywalker, czyli dobrze wszystkim znany syn Anakina Skywalkera i główny bohater oryginalnej trylogii. Ta konkretna wersja tej minifigurki to Luke z epizodu 6, kiedy walczył z Vaderem na pokładzie Gwiazdy Śmierci. Jako broń Luke oczywiście dostaje zielony miecz świetlny. Największym minusem tej minifigurki są jej nienadrukowane nóżki, ponieważ myślę, że fajnie by ją uzupełniły. Tor za to jest całkiem fajnie i szczegółowo zrobiony. Jest tutaj oczywiście pas z klamrą, no i w sumie z takich ważniejszych szczegółów to tyle. Warto zauważyć, że oczywiście jest to Luke Skywalker, więc jedną rękę ma w czarnej rękawiczce, a druga jest po prostu zwykła. Najważniejszym i najbardziej unikatowym elementem dla tej minifigurki są jej włosy. Jedni na nie narzekają, drugim się one podobają. Według mnie są one zrobione całkiem dobrze i fajnie się prezentują na tej minifigurce. Najmniej ciekawym elementem tej minifigurki jest jej twarz, albo raczej główka z dwoma twarzami. Ja nie mówię, że one są jakieś słabe, no bo myślę, że do Luka są one całkiem dobrze zrobione i fajnie do niego pasują, no ale jednak tą główkę dostawaliśmy już często, a moglibyśmy dostać do takiego zestawu jeszcze jakąś na przykład unikatową minę. A tak się prezentuje Luke z tego zestawu, obok jego poprzedniej wersji, również z powrotu Jedi. Kolejna minifigurka to Imperator Sheev Palpatine, dobrze też znany jako Darth Sidious. Jest to oczywiście imperator Imperium Galaktycznego, wcześniej kanclerz Republiki i jest on tutaj w wersji takiej tak naprawdę klasycznej, jeśli chodzi o oryginalną trylogię i ogólnie erę Imperium, czyli w takim czarnym szlafroku, w czarnych szatach. Zostaniesz unicestwiony. Jako broń minifigurka dostaje dwie błyskawice mocy, które możemy schować pod schodami w konstrukcji. Tors oraz nóżki minifigurki to wspomniane przeze mnie klasycznie dla niego szaty. Wiadomo, jest tutaj kilka fajnych szczegółów, jednym z nich jest na przykład ta klamra, która zapina pelerynę. Peleryna jest zaś wykonana z tego bardziej miękkiego materiału. Fajnym elementem jest też kaptur, ponieważ jest on wykonany na tym nowym moldzie kapturów, no i myślę, że on całkiem fajnie jest wykonany. Najważniejszą i najbardziej unikatową częścią tej minifigurki w przeciwieństwie do Luka jest główka. Jest ona robiona
unikatowa specjalnie pod ten zestaw. Jeśli się nie mylę, pojawiła się tylko w kalendarzu adwentowym. No i od poprzednich wersji odróżniają to, że po prostu tutaj nie ma tych źrenic w oczach. Trochę dziwna zmiana, ale powiem, że i tak figurka wygląda całkiem ciekawie. I ostatnia minifigurka w tym zestawie, tak naprawdę już najmniej unikatowa, czyli Darth Vader. Jest on tutaj z tej klasycznej wersji z oryginalnej trylogii, no albo raczej Imperium kontratakuje i Powrotu Jedi, no bo w Nowej Nadziei on tam się nieznacznie różnił. Tak czy siak jest to oczywiście wersja z dwóch ostatnich części. Minifigurkę tą dostawaliśmy już w zestawie bombowca TIE. Jako broń nasz Vader dostaje oczywiście klasyczny czerwony miecz świetlny. Tors oraz nóżki są to klasyczne połączenie szat oraz broń naszego Vadera. Są one bardzo ładnie wykonane oraz na pochwałę zasługują tutaj nadrukowane rączki, które fajnie to wszystko uzupełniają. Dostaje on też pelerynę, która jest z takiego samego materiału jak ta, którą ma Palpatine. Hełm jest to już dobrze nam znany mold, no ale myślę, że całkiem też fajnie wykonany. Składa się on oczywiście z dwóch części, tą górną możemy zdjąć, a tą dolną sobie zostawić. Jak zdejmiemy tą górną, no to widzimy od razu twarz naszej minifigurki. Ona, tak jak cała ta w sumie figurka, pojawia się pierwszy raz w zestawie bombowca TIE. Pomimo tego, że nie jest unikatowa, to uważam, że jest naprawdę fajnie wykonana i dobrze wzorowana. Mamy tutaj wiele szczegółów, no ta mina wygląda taka trochę jakby dziecinna wręcz, no ale nie będę się czepiał. A tak się prezentuje Vader obok jednej z poprzednich wersji. Wiem, że było jeszcze wiele innych, ale ja tutaj wam specjalnie pokażę taką, która jest robiona na starym moldzie. Tak się prezentuje złożony zestaw. Pierwsza rzecz, na którą zwrócę waszą uwagę, to te oto dwa niebiesko-czarne elementy. Za chwilę obejrzysz stąd ostateczne zniszczenie sojuszu. Szczerze mówiąc nie jestem pewien co to jest, więc jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Z tego co gdzieś słyszałem, są to jakieś komputery albo panele. Następnie mamy wytajlowaną podłogę, jest tutaj też trochę studów, żeby ustawić nasze minifigurki, ale uwaga, uwaga, możemy ją sobie podnieść. A co mamy pod spodem? Schowek na błyskawice mocy Palpatina. Skoro jesteśmy przy tej części dioramki, to jeszcze zwrócę waszą uwagę na dwa bardzo fajne elementy. Po pierwsze jest to taki całkiem fajnie nadrukowany klocek na 40-lecie Powrotu Jedi, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, w zestawach 18+ nie dostajemy naklejek, oraz też fajny klocek z napisem LEGO Star Wars i cytat: I am a Jedi, like my father before me. Tak to się prezentuje z boku, tak jak zawsze przy dioramkach nie mamy takiej zwykłej czarnej ramki, ale są na niej jeszcze dodatkowo jakieś kratki, a tak z drugiego boku. Były boki, to teraz jest i tył. Powiem wam, że jest on zrobiony bardzo dobrze. Wiadomo, że dioramka raczej powinna stać przodem, a i LEGO mogło sobie ten tył już odpuścić, ale też tutaj fajnie nam go wykończyło. Dalej na naszej dioramce mamy fragment ściany. Wiadomo, że cała ta sala tronowa Imperatora musiała być naprawdę duża, no ale projektanci z LEGO uważam, że bardzo dobrze z tego wybrnęli i wycięli łuk tak naprawdę z najważniejszego miejsca w tej całej komnacie. Oczywiście najważniejszym elementem sali tronowej jest tron samego Imperatora. Możecie zrobić dokładnie taki sam myk jak w filmie, czyli obrócić naszego Palpatina. I teraz patrzy się on na pole bitwy nad Endorem. Witaj, młody Skywalkerze. A tutaj macie jeszcze ujęcie na sam tron. Chyba najlepszym elementem tej dioramki jest to okno. Mam tutaj bardzo dobrze użyty, nadrukowany element oraz jest to też genialnie wykończone tymi mniejszymi elementami również okien. Strażnicy, odejść. Podsumowując, uważam, że zestaw jest po prostu genialny.
Sama konstrukcja jest wykonana bardzo dobrze i pod względem wyglądu, i pod względem różnych technik budowania. Uchwycone zostały tutaj wszystkie szczegóły, które po obejrzeniu filmu zapadły mi w pamięć. Jeżeli chodzi o minifigurki, to nie są one tutaj najważniejsze, ale idealnie dopełniają tą konstrukcję. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy dostali jeszcze tutaj 2 karmazynowych gwardzistów. Zestaw ten poleciłbym każdemu, nieważne czy ma on 5 czy 18 lat. Znaczy wiadomo, nie będzie to najlepszy może model do zabawy, ale uważam, że pod względem postawienia na półkę to jest najładniejsza dioramka i nie mówię tylko o Star Warsach. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, napiszcie czy wy macie tą dioramkę albo czy chcecie ją kupić, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.